2 miesiące temu miała miejsce premiera kontynuacji Alexa. Niedługo po niej na anglojęzycznym kanale Click4Gameplay ukazał się ciekawy materiał pokazujący ten tytuł z nieco szerszej perspektywy, w którym możemy zobaczyć, że gra nie cieszy się specjalnie popularnością. W tym filmie dowiecie się najważniejszych informacji w nim zawartych, zaktualizowanych o wszystko co wiadomo na dzień dzisiejszy, dzięki czemu odpowiemy sobie na tytułowe pytanie, czy Alex 2 jest finansowym niewypałem? Serdecznie zapraszam. Zacznijmy od tego, że chociaż według mnie druga część przygody na Magalanie jest zdecydowanie warta zagrania i jej przechodzenie sprawiło mi przyjemność, to ciężko nie zauważyć, że opinie na jej temat są dosyć mocno podzielone, a negatywy sypią się szczególnie mocno pod kątem kiepskiej optymalizacji i wyraźnych miejscowych niedopracowań. Od początku marca zresztą dodano już 3 duże patche, których zadaniem było rozwiązać te najbardziej palące problemy, a na tą chwilę zapowiedziany jest już 4. Jednak według kanału Click4Gameplay to nie bugi ani glitche, bądź co bądź typowe dla Piranha Bytes, są źródłem zauważalnie mniejszego zainteresowania tą grą niż w przypadku chociażby pierwszego Alexa. Otóż tak się złożyło, że premierę kontynuacji zaplanowano dosłownie kilka dni po wydaniu jednej z prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanych gier RPG tego roku, czyli tytułu Elden Ring. Elden Ring to gra twórców chociażby serii Dark Souls, stworzona we współpracy z pisarzem fantasy George'em R.R. Martinem, znanym m.in. z Gry o Tron. Ciężko więc by tak małe notabene studio jak Piranha Bytes mogło konkurować z takim tytułem. Wystarczy porównać wielkością tych dwóch twórców, by zobaczyć, że japoński From Software zatrudnia 10 razy tylu pracowników co Piranha Bytes. Pomijając więc już nawet kwestię rozpoznawalności i dodatkowego faktu, że tak znany pisarz zaangażowany jest w grę, wydawać by się mogło, że ktoś odpowiedzialny za wydanie drugiego Alexa powinien zwrócić uwagę na fakt kolidowania ze sobą tych dwóch tytułów. Przeciętny gracz, nie będący fanem Piranha Bytes, Rizenów i Gotików, stając przed wyborem czy kupić Alexa czy Elden Ring, a w dniu premiery te dwa tytuły były bardzo podobne do siebie cenowo, prawie na pewno wybierze o wiele bardziej znane, wysokobudżetowe Elden Ring. I na dzień dzisiejszy widać to już bardzo wyraźnie. Na Steam Database możemy znaleźć wykres, z którego wynika, że grę Alex 2 w szczytowym momencie, który nastąpił 6 marca, uruchomiło ponad 8200 osób. Jest to mniej niż połowa tego, co osiągnęła jedynka, która mogła się pochwalić prawie 23 tysiącami eksplorujących Magalan graczy w dniu premiery. Porównując zaś te dane do Elden Ring, mówimy tu o kompletnie przytłaczającym Alexa wyniku ponad 953 tysięcy, czyli niecałego 1 miliona uruchomień zaraz po wydaniu gry. W oczywisty sposób więc widać, jak wielka przepaść jest pomiędzy tymi dwoma RPGami i jak małe szanse miał Alex. Jak dotąd nowa przygoda Jacksa znalazła się mniej więcej na poziomie 3. Rizena, czyli gry, która osiągnęła najniższe wyniki z całej poprzedniej trylogii. Patrząc czysto obiektywnie, ostatnią wysoko ocenianą, zauważoną i nagrodzoną grą na globalnym forum był pierwszy Risen. Od tamtej pory każda kolejna odsłona plasowała się niestety coraz niżej. Oczywiście mówię to w kontekście ocen zagranicznych, ponieważ w Polsce wyraźnie bardziej ceni się tytuły ze stajni Piranha Bytes, choć i tu można zauważyć lekką tendencję spadkową. Odpowiadając na tytułowe pytanie, czy Alex 2 jest finansowym niewypałem, myślę, że odpowiedź brzmi i tak, i nie. Tak, ponieważ został stłamszony przez Elden Ring, a tylko po wyświetleniach zwiastunów na kanale THQ Nordic widać, że zainteresowanie na tą grę było. Nie, zaś z kolei dlatego, że uśredniając można powiedzieć, iż gra uzyskała w sprzedaży według Steama podobny wynik co Risen 2 i 3. Czyli mogło być lepiej, ale się niestety nie udało i tytuł osiągnął po prostu przeciętne wartości jak na możliwości studia. Oczywiście są to praktycznie tylko liczby i suche fakty. Ponieważ jednak każdy tytuł tego niemieckiego dewelopera to przede wszystkim jakieś emocje, pewne wspomnienia i sam styl robienia gier, dla którego wracamy do ich produkcji, osobiście patrzę raczej przez palce na takie wskaźniki i trzymam kciuki, żeby po prostu w przyszłości było lepiej. Uważam jednak, że chociaż sam spoglądam bardzo subiektywnym okiem na każdy ich tytuł, to jest to kilka ciekawych danych, które warto poznać. Myślę, że gdyby premierę przesunięto o miesiąc lub 2 i doszlifowano sequel, to nie dość, że na starcie nie zraziłby on wyczulonych na błędy graczy, to jeszcze mógłby przyciągnąć nowych odbiorców, bo nie konkurowałby tak mocno z Elden Ringiem.
Oby Piranie i THQ Nordic wyciągnęli z tego nauczkę i zafundowali nam Alexa 3, który niczym pierwszy Risen znów udowodni, że to małe studio stać na wiele więcej niż się wydaje. Dajcie znać, jakie wy macie odczucia na ten temat. Dziękuję wam za uwagę, wpadajcie też na kanał po więcej treści związanych z Piranha Bytes i ich grami, a także sprawdzajcie nasze koszulki inspirowane grą Gothic dostępne dla patronów. Trzymajcie się i do usłyszenia.